Fotografowanie to malowanie światła. Taki frazes, który słyszymy na kursach, warsztatach, czytamy w podręcznikach takich podstawowych do nauki fotografii. No rzeczywiście, fotografujemy światło, które odbija się od różnych obiektów, zapisuje się wcześniej na błonie, na filmie, dzisiaj na matrycy aparatu. Ale jak z tym światłem tak naprawdę jest? Czy jest tylko jedno światło? Albo czy najlepsze światło to takie światło, które pojawia się o złotej godzinie, o błękitnej godzinie? Ten odcinek będzie o świetle i to pierwszy odcinek cyklu w poszukiwaniu światła, a ja dzisiaj postaram odpowiedzieć Wam na pytanie, jak szukać najlepszego światła. Zdefiniujemy sobie to najlepsze światło. Takie światło, które daje nam takie efekty, jak te, które właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj o świetle, które można określić bardzo ładnym jednym słowem, jest bardzo, bardzo subtelne. Fotograf w podróży to tytuł cyklu filmów, które od jakiegoś czasu robię na moim kanale YouTube. Fotograf w podróży. Ja nazywam się Piotrek Trybalski i prowadzę Akademię Fotografa w podróży. Od wielu, wielu lat fotografuję, uczę fotografii, publikuję w różnych tytułach, gazetach i nie tylko. A w tym odcinku chciałbym porozmawiać i pokazać Wam przykłady wykorzystania subtelnego światła w Waszej podróżniczo-fotograficznej karierze. Bo jest rzeczywiście pewien utarty schemat myślenia, pewien stereotyp, że to najlepsze światło, to, o które wspomniałem, występuje o określonych porach dnia, powinno być właśnie spektakularne, powinno aż walić nas na kolana, zwalać nas na kolana, że tak to ujmę. Rzeczywiście, jak oglądam zdjęcia czy kursantów, zdjęcia na naszej grupie Fotografowanie w podróży, czy też zdjęcia po prostu w internecie, oglądając Instagrama, to zderzam się z takim wizualnym przeświadczeniem, że wszystko to, co pokazujemy, powinno być z takiego wysokiego C, bardzo spektakularne, czytaj, to światło powinno być bardzo dramatyczne i powinno wręcz zalać nasze kadry odpowiednią plastyką. Oczywiście trochę w tym prawdy jest, bo nie powiem, że nie jest. Tyle, że światła można szukać na inne sposoby. Można wykorzystywać inny rodzaj światła, inne pory dnia, inne zjawiska atmosferyczne czy pogodowe. Wreszcie można wykorzystać pewne elementy architektury miejskiej, jeśli mówimy o fotografowaniu w mieście, a nie konkretnie o plenerach fotograficznych gdzieś w przestrzeni, w przyrodzie tak zwanej. I to światło modelować, czy też dać się zmodelować tym światłem, bądź też zobaczyć takie kadry, w których model tego światła jest, tak jak wspomniałem, mniej spektakularny, chociaż wydaje mi się, że spektakularności nie można temu zarzucić, ale jest bardziej subtelny. Od słów do czynów, tyle czczego gadania z popróżnicy, teraz trochę szczegółów, czyli zobaczmy zdjęcia i spróbujmy pochylić się nad konkretnymi sytuacjami, konkretnymi rozwiązaniami, kiedy to subtelne światło działa na naszą korzyść i daje nam możliwość pomalowania całkiem ładnych kadrów. Dawno temu przeczytałem w jednym z podręczników fotografii, jakimś takim bardzo oldschoolowym, który gdzieś zalegał w domu, przez nikogo nieczytany i nieużywany, o uważności na światło. Już nie pamiętam, czy to dokładnie było określenie uważność, wrażliwość, ale w rozumieniu wrażliwości, nie wrażliwości, czułości filmu fotograficznego, czy dziś matrycy, ale właśnie wrażliwości na to, co z tym światłem się dzieje i co z tym światłem co z tym światłem się dzieje? O, może tak zostańmy na tym etapie. I rzeczywiście, kiedy patrzę na to zdjęcie, które powstało kilka lat temu na naszych warsztatach fotowyprawie do Mustangu w Nepalu, to myślę sobie, że to zdjęcie jest chyba odpowiedzią właśnie na to zdanie, czy też jest najlepszą ilustracją tej wrażliwości na światło. Szliśmy sobie do Jarkot, to co widzicie tutaj na zdjęciu, ta miejscowość to jest Jarkot, gdzieś nad nią Muktinat, jeszcze wyżej Torongla, wysoka przełęcz na trasie dookoła Napurny. Pogoda była, jak widać, taka sobie, tyle, że jak to w górach. Dynamika tych zmian pogodowych, w tym przypadku dynamika chmur, które bardzo szybko
przesuwały się i przewalały się tutaj nad masywem Annapurny, sprawiała, że co jakiś czas pojawiały się takie bliki świetlne, światło po prostu przesączało się subtelnie, dziś będę nadużywał tego słowa, przesączało się przez te dziury w chmurach, które się nagle pojawiało i się oświetlało wybrane fragmenty. I to, co widziałem, to, co zauważyłem, to pewna smuga światła, która dosyć szybko się przesuwała. Ona nie oświetliła mi nagle tej miejscowości w taki oto tutaj sposób, jak widzicie, ale to po prostu był proces. Ona się przesuwała, a ja w związku z tym, że mieliśmy aparaty zamontowane tutaj w top loaderach, zawieszonych na szelkach plecaków, na piersi, no bardzo szybko wyjąłem aparat i po prostu zrobiłem to zdjęcie, kadrując tak, żeby miasto, ten klif gdzieś tutaj nad miastem, jeden, drugi ze sobą kontrastowały, a światło po prostu oświetliło całą wioskę, mówię miasto, wioskę, te tutaj jesienne drzewka i białe domy. No bo jak się popatrzy na tą samą miejscowość z innego punktu, jesteśmy tutaj wyżej nad Muktinat, innego kąta i przy zupełnie innym świetle, to zwróćcie uwagę, jaka jest różnica, jak doznania wizualne się różnią, jak bardzo tamto zdjęcie, wrócę do niego jeszcze szybciutko, no ma w sobie jakąś taką nutę romantyczności, jest przez ukształtowanie terenu i przez to światło, które wybrało jakoby to miejsce do tego, żeby je oświetlić, no właśnie, powtórzę, ma tą nutkę romantyczności. Tutaj mamy po prostu taki bardzo fajny kadr wieloplanowy z tym jeszcze grzbietem, który gdzieś tutaj nad miastem sobie wyrasta i tym tłem z górą w tle. No jest no tutaj mniej tej subtelności, więcej takiej absolutnej dosłowności. To znowu patrzymy w drugą stronę. Jesteśmy cały czas w Nepalu, jesteśmy cały czas nad Jarkot. W tym momencie patrzymy na zachód słońca nad Dhaulagiri, nad kolejnym ośmiotysięcznikiem. Tam dokładnie, gdzie jest słońce, jest wierzchołek Dhaulagiri. Jego nie widać, no bo światło tak świeci, że wypala to miejsce. Staliśmy na przełęczy, patrzyliśmy, powietrze było bardzo, bardzo zamglone, takie zapylone ze względu na to, że była sucha jesień, mocno wiało. I szczerze mówiąc, robiąc to zdjęcie, ja już widziałem inne zdjęcie, które zaraz wam pokażę, a właśnie cudownie wpisuje mi się w tą ideę subtelności. Bo tu mamy tej energii świetlnej, nazwijmy to, i dosłownie i w przenośni mamy zbyt dużo, jak na mój gust. To zdjęcie jest zbyt nachalne, ale ten fragment, który tutaj widać, tak sfotografowany, czyli skupienie się, jakby przejście z akcentu słońca na akcent pod tytułem stok, plastyka tego stoku, wykorzystanie tej miękkości światła i miękkości powietrza wynikającego właśnie z zadymienia, z zakurzenia, no sprawia, że no ten kadr mi się o wiele bardziej podoba, to zdjęcie, to przesłanie jest dla mnie bardziej subtelne. W dużej mierze moje obecne poszukiwania, takie krajobrazowe poszukiwania, bo szczerze mówiąc jestem troszeczkę przesycony tymi takimi wypracowanymi perfekcyjnie w programach graficznych, z tym całym nurtem fineartowym i jakby mówiąc kolokwialnie klepaniem tych samych kadrów, tak samo ustawionych z focus stackingiem i tak dalej. No jestem trochę tym przesycony jakby z punktu widzenia fotografa jako takiego, ale i widza fotografii. Stąd też w moich poszukiwaniach krajobrazowych staram się szukać właśnie subtelności. To jest taki leitmotiv, który myślę zajmie mi jeszcze trochę czasu, bo bardzo mnie to kręci. Tak jak tutaj. Zdjęcie z warsztatów fotowyprawy w Wietnamie, pola ryżowe, które oświetlone są w ten sposób, w tym miejscu, bardzo krótką chwilę, z tego względu, że zaraz słońce przechodzi na drugą stronę dosyć dużego grzbietu, relatywnie płaskiego, długiego grzbietu i będąc na tym grzbietem, tak jak powiedzmy w Polsce, gdzieś przy odpowiedniej architekturze krajobrazu, czyli drzewa, mgiełki, to mielibyśmy te słynne lasery, jak chociażby na Ochodzitej. Tutaj po prostu idealnie układa się
układają się pola ryżowe, które są wtedy prostopadłe do promieni światła i zaczynają świecić. Szczególnie kiedy my jeździmy na fotowyprawy do Wietnamu, czyli jesienią, we wrześniu, czy na początku jesieni, kiedy te pola są już żółte, czy też zielonkawo-żółte, jeszcze nie ścięte, jeszcze nie wszystkie spalone, wypalone ścierniska, to dodaje urok. No i właśnie podróżując po tych ryżowych polach, bardzo, bardzo często szukam takich subtelności. Tego, co światło jest w stanie mi pomalować bardzo delikatnie, zaznaczyć grafikę tego krajobrazu, zaznaczyć tą geometrię, wykorzystać światło do tego, żeby było kreskę, ołówek czy jakiś flamaster i zaczęło mi te wszystkie rzeczy malować. Tu znowu nieco inna sytuacja, ale podobna idea, bo krajobraz zgoła inny. Morawy Południowe, jeździliśmy tam przez wiele, wiele lat na plenery fotograficzne. Trzeba wrócić po pandemicznie. Efekt, o którym mówię w moim kursie fotografowania w podróży, warsztat fotografa podróżnika, efekt, który się nazywa spłaszczenie planów, spłaszczenie, kompresja perspektywy. Efekt, który bardzo łatwo uzyskać długim obiektywem, tu jest akurat 400 mm. W efekcie tego efektu dostajemy taki trochę nierealny krajobraz, który jest często bardzo mocno pofalowany. Malutkie fale wyskakują nam do góry niczym Himalaje. Oczywiście jest to działanie naturalne w rozumieniu, wykorzystujemy optykę, a nie program graficzny. To tyle gwoli wyjaśnienia, jak się robi takie zdjęcie. A teraz druga rzecz. Świetnie ta cała morawska atmosfera wygląda właśnie, kiedy jest takie bardzo, bardzo niskie, subtelne światło. Kiedy taki efekt, jak przed chwilą oglądaliśmy w Nepalu, kiedy promień światła, smuga światła gdzieś nam przechodzi przez chmury, przez jakąś dziurę i oświetla fragmencik takiego miejsca. Tu znów jesteśmy na Morawach, to z innego wyjazdu, gdzieś w innym miejscu, słynne pasy, które są obsadzone a to drzewkami owocowymi, a to obsadzone polami, a to są polami ornymi. Też przy zmiennej, takiej chwiejnej atmosferze. Lubię właśnie okres czy wiosny, czy jesieni, kiedy ta pogoda jest spektakularna. Latem niezależnie od wszystkiego trudno zrobić takie zdjęcia, ale właśnie wiosną, jesienią, kiedy te zmiany pogodowe są, kiedy fronty idą, kiedy są chmury, słońce, kiedy to wszystko jest dynamiczne, bo ta dynamika pozwala nam na jednym wyjeździe weekendowym, jednodniowym czasami uzyskać bardzo fajne efekty. Niekoniecznie o poranku, niekoniecznie o wieczorem, czy też południem, tylko czasami wystarczy po prostu wyjść w ciągu dnia i właśnie w ciągu dnia, kiedy to słońce jest wysoko, ale właśnie są fajne chmury, poszukać ładnych planów, czy też mieć po prostu już zaplanowane plany, że tak powiem, i tylko czekać, aż tam się pojawi słońce. To znów Morawy, znów kompresja perspektywy i taki sam efekt. Tu jeszcze na dodatek efekt podkreśla fakt, że w różny sposób rozkłada się wilgotność na takich zaoranych polach, czyli w tych zagłębieniach mamy wilgotnie, jest ciemniej, znowu grzbiety są wysuszone, nieco przewiane, one są jaśniejsze i tej pasowości dodaje nam też fakt, że pola są wilgotne. Latem nie do uzyskania efekt. Znów jesteśmy na Morawach, tutaj znowu bardzo miękkie, delikatne słońce poranka, chmury, które zobaczcie, troszeczkę dodały nam takiej plamistości, a jednocześnie ta plamistość wynikająca właśnie ze wspomnianej różnicy wilgotności. A tutaj ten sam mechanizm, jak widzicie, trochę go nadużywam, czyli ta smuga światła, która pojawia się na momencik, na chwilkę. Gdzieś to akurat chyba zachód słońca, o ile dobrze pamiętam, pojawia się na momencik i maluje nam wybrany fragment. Ja tutaj stałem, tych zdjęć jest dużo, to słońce się przesuwa, jest niżej, wyżej, maluje bliżej, dalej. Z tego wszystkiego wybrałem takie oto zdjęcie. A tutaj znowu jesteśmy w Toskanii. Toskania, jeden z pierwszych wyjazdów warsztatowych, które zorganizowałem. Chyba bardziej słynny, oprócz tych
farm i rzędów cyprysów rosnących wzdłuż drogi. To chyba najbardziej słynne toskańskie miejsce, toskańska miejscówka fotograficzna, która też w określonym, akurat na wiosnę, określonym czasie wygląda spektakularnie ze względu na tą bardzo delikatną zieleń, plastykę krajobrazu wynikającą ze sposobu uprawy i, no i jakby charakterystyki takiej, powiedzmy, geomorfologicznej tego miejsca. No i oczywiście zachód słońca, niskie światło, ale już po zachodzie słońca. Właśnie, zależało mi na tym, żeby nie mieć zachodzącego słońca, żeby nie mieć tej ostrości. Mam zdjęcie oczywiście zrobione wcześniej, kiedy słońce było tuż nad horyzontem no i rzeczywiście ten obraz jest bardzo, bardzo plastyczny, jest taki wyrenderowany wręcz światłem. Te wszystkie grzbiety, dolinki są dosyć mocno podkreślone. Wygląda to oczywiście świetnie, tyle że tak jak wspomniałem, mi zależało na subtelności. Zależało mi na tym, żeby miękkość światła, które już jest, słońce, które już jest pod horyzontem i kolor, który się pojawia, zafarb jakiś, który się pojawia na bardzo delikatnych chmurach, żeby to zestawić, żeby ta fotografia miała nieco inny wymiar niż tą taką wielką spektakularność. Islandia, podobny mechanizm, który wykorzystałem wcześniej, czy w Nepalu, czy na Morawach Południowych. Słowacja, Mała Fatra. Jesteśmy na warsztatach na Małej Fatrze. To były piękne warsztaty pandemiczne. W środku pandemii dało się, jeszcze Słowacja się nie zamknęła, jeszcze można było kwaterę gdzieś wynająć. Ruszyliśmy i to jest gdzieś z okolicy Chleba. Poranek, który nie zapowiadał się ładnie, bo chmury były dosyć nisko na horyzoncie, wschodnim horyzoncie, więc ten efekt światła nie był taki, jaki zamierzaliśmy, ale potem okazało się, że kiedy to słońce wyszło nad te chmury, kiedy pojawiły się dziury w chmurach, kiedy temperatura się podniosła, a chmury w dolinach ruszyły, jak to w górach, to zaczęły się prawdziwy spektakl i subtelne plamki światła, które gdzieś tam sobie wpadały w różne miejsca. Kończymy z krajobrazem, przejdźmy do przestrzeni miejskiej. To zdjęcie, które oglądacie, powstało w czasie warsztatów w Jerozolimie. Warsztaty z fotograficznego storytellingu, czyli coś na skrzyżowaniu reportażu, fotoreportażu, street photo, budowania esejów fotograficznych, czyli opowieści o mieście, które każdy fotografujący indywidualnie miał za zadanie stworzyć. To jest takie dosyć znane miejsce, bo to jest jedna z dróg, jedno z miejsc na drodze krzyżowej i tutaj tłumy pątników wchodzą do pomieszczenia. Pan, którego widzicie, stoi sobie tu i pilnuje porządku. A zdjęcie powstało praktycznie w południe. O ile dobrze pamiętam, około 13 w maju. W tym miejscu jest takie światło wpadające przez taki, nazwijmy to, komin, przez taką klatkę gdzieś u góry stropu tego suku, bo to jest tak naprawdę wielki bazar. Pan, który pilnuje porządku, pątnicy są w środku i ten spokój i dwuznaczność, która się tutaj pojawia, bo mamy oświetlony krzyż, delikatne plamy światła, mocne, ale jest to światło delikatne. Pan zamyślony, gdzieś odwrócony, stojący w innej plamie światła. Ta kompozycja bardzo plastyczna, jest subtelna. Czasami fotografie robią się same w tym sensie, że jakby będąc wyczulonym, zgodnie z tym, o czym powiedziałem na samym początku, będąc wyczulonym na to światło, zdarza się tak, że jadąc po prostu autobusem, tramwajem, to akurat jedziemy na warsztatach w Stambule, street photo w Stambule, jedziemy na jakąś miejscówkę autobusem, który po prostu krąży po uliczkach, jest środek dnia i światło wpada przez okno. Przede mną siedzi dziewczyna, która co rusz jest takimi blikami światła oświetlona, więc moje zadanie polega tylko na tym, żeby po prostu ten jeden z blików wyłapać i scenę zarejestrować. Święta Góra Grabarka, warsztaty fotografii reporterskiej. Idziemy z pielgrzymką, która późnym popołudniem
dochodzi do jednego z miejsc, gdzie jest witana przez społeczność wioski i przez proboszcza. No i tutaj chwila przerwy, chwila odpoczynku, chwila posiłku. Ja sobie gdzieś tam krążę z aparatem, wyszukując kadrów, wyszukując sceny, wyszukując zdarzenia, które no, mogą tutaj mieć miejsce i tu gdzieś przez liście taką historię odnajduję. Dziewczyna, młoda pątniczka, zmęczona, bo to już jest chyba przedostatni dzień pielgrzymki, więc na twarzy widać zmęczenie, podkrążone nieco oczy, ale i radość, krzyże, światło, plamy światła, to jedno oko, które wpatrzone jest we mnie, ale z taką pogodnością mimo wszystko. Bardzo lubię to zdjęcie z serii całej pątniczej, którą też możecie zobaczyć na moim kanale, bo pierwszy odcinek takiego reportażu o tym, jak fotografuje się takie religijne wydarzenia. Właśnie pierwszy odcinek jest o pielgrzymce, czyli nim dojdziemy do Grabarki, nim dojdziemy do prawosławnej Częstochowy, to polecam. Już jesteśmy na tej prawosławnej Częstochowie, jesteśmy w Grabarce, pątnicy przyszli. To miejsce jest magiczne i to naprawdę, to jest słowo, którego ja w zasadzie nie używam, źle mi się kojarzy, no bo jest nadużywane to raz, a dwa, często magia z tą magią nie ma nic wspólnego, ale jest magiczne z dwóch powodów. Z całej atmosfery i magiczne jest z tego powodu, że światło, które wokół cerkwi się znajduje, jest absolutnie unikalne. Unikalne, co wynika oczywiście z tego, jak jest usytuowana cerkiew, jak jest porośnięta drzewami dookoła i co za tym idzie, przy mocnym świetle południowym, praktycznie z góry, tworzą się wspaniałe plamy, wspaniałe miejsca. Wystarczy tylko znaleźć sobie pomysł na kadr. Tak jak tutaj ta pani pątniczka, która szła sobie z krzyżem dookoła cerkwi, z tym malutkim, błyszczącym w słońcu serduszku, które się znajduje z tyłu gdzieś nie wiem, prawdopodobnie się przesunęło, bo nie wiem, ale gdzieś tutaj z tyłu na jej plecach. Ja ten błyski tego serca zauważyłem i za tym sercem podążyłem, że tak to romantycznie ujmę. Tak, lubię to zdjęcie też. W ogóle lubię zdjęcia z Grabarki. A tu jeszcze nieco inna historia, bo można powiedzieć zdjęcie produktowe, bo to jest rzeczywiście sesja mojej Doroty, która jest garncarką i jej sztuka, jej przedmioty użytkowe skądinąd, czyli wszelkie garnki, misy i tak dalej, są inspirowane w jakiś sposób światłem, przyrodą, kolorami, są zawsze związane z jakimś nastrojem, w którym Dorota w danym momencie jest. I tutaj też wykorzystaliśmy nasz ogród, drzewa, które rosną u nas w ogrodzie i światło, które w przeróżny sposób przez te drzewa maluje przestrzeń, tak żeby po prostu tej delikatności do tej przyrody, do tych jej wyrobów, produktów kręconych na kole jakby dodać poprzez właśnie zderzeniem w jakiś sposób ze światłem. To cała sesja, jest dużo tych zdjęć, tutaj robiliśmy, to jeden przykład. A tutaj troszeczkę taki antyprzykład, bo mamy światło ohydne, mamy światło najbardziej ohydne ze wszystkich, czyli światło jarzeniowe. Stambuł, warsztaty, płyniemy promem, gdzieś wracamy z którejś z miejscówek, płyniemy sobie po prostu promem i dziewczyna, która totalnie zasłuchana w muzyce, która gdzieś jej tam się sączy ze słuchawek, przez słuchawki, wpatrzona przez chwilę, bo ona nie ma zamkniętych oczu, to zdradza tajemnicę, ona patrzy po prostu z takich półprzymkniętych oczu, z długimi rzęsami, patrzy w wodę, tak jakby nie zważała zupełnie na to brzydkie światło, na te relacje różne, które gdzieś tam się dzieją za nim. Trochę takie jak patrzę na to zdjęcie, ono wprawdzie wizualnie nie ma wielkiego związku, ale jeżeli widzieliście film K-Pax z Kevinem Spacey, w ogóle niesamowita historia, bo do bólu absurdalna i na swój sposób romantyczna. No więc kiedy w tym filmie mniej więcej początek polega na tym, że gdzieś w Waszyngtonie na dworcu kolejowym stoi facet w promieniu światła, w takiej smudze światła, bo on po prostu na ziemię właśnie ze światłem się dostał. I ta rzeczywistość, która się wokół niego dzieje, nie ma żadnego na niego wpływu, ani nie ma dla niego znaczenia. On sobie po prostu w tym świetle stoi i wpatrując się takimi zamkniętymi oczami w to światło, więc zawsze jak patrzę na to zdjęcie z tą dziewczyną, to mam wrażenie takiego oderwania od rzeczywistości i tego
capex-owego ambientu. Polecam film, polecam przede wszystkim książkę. Jest kilka części tego, o ile dobrze pamiętam. Świetnie się to ogląda, świetnie się to czyta. Pamiętam taką chwilę, kiedy byliśmy w najsłynniejszej hawańskiej lodziarni na Kubie, to też z warsztatów fotograficznych, o ile dobrze pamiętam, 2015 bądź 2016 rok, już bardzo dawno temu. No więc w owej lodziarni, która ma piękną architekturę, bo budynek sam sobie jest, no może nie do końca już zadbany, ale w swojej formie piękny. Znajdują się elementy takich kolorowych szybek, które przy odpowiednim świetle, w odpowiednim momencie po prostu dają niesamowite bliki. I te bliki zauważyłem na schodach i stanąłem sobie wyżej i po prostu pobawiłem się, zrobiłem sobie taką próbkę po prostu zabawy, próbując zestawić w jakiś sposób kolorowość tych blików z ludźmi, którzy po tych schodach biegną. To jeszcze dzieciaki biegły w taki sposób, żeby wskakiwać w przynajmniej tak się domyśliłem, w monochromatyczne bliki, czyli tylko po czerwonym albo tylko po żółtym. Było przy tym trochę zabawy. Matki były nieco zdenerwowane, bo te skoki były niekiedy długie. No więc czasami tak właśnie wygląda moja rzeczywistość, że w poszukiwaniu światła wpadam w takie miejsca i zajmuje mi to czas. Mimo że te zdjęcia tutaj akurat z lodziarni doskonałe nie są i tutaj jakiegoś takiego kadru, który mógłbym powiedzieć, o, to jest ten kadr, to chcę pokazać, nie ma, to jednak dla mnie ważniejsze jest w tym to, co we mnie się dzieje, kiedy takie rzeczy fotografuję, co we mnie się dzieje, kiedy takie rzeczy zauważam, to, że po prostu mój organizm w jakiś sposób wysyca się pewnym rodzajem wrażliwości na to postrzeganie światła, na to, jak to światło działa, jak to światło na nas działa, pewnej uważności w obserwacji tego światła, co później można wykorzystać przy innych fotograficznych projektach. Kuba. Jesteśmy wciąż na Kubie. Lubię to zdjęcie też z tego względu, że ono jest w totalnej kontrze do tego, co dzieje się za chwilę, bo mamy 1 maja w Trinidadzie. Za chwilę się rozpocznie pochód pierwszomajowy, który na Kubie rozpoczyna się o wschodzie słońca, dlatego żeby wytrzymać w upale gdzieś tam do południa. Ludzie przygotowują się, roznoszą transparenty, rozmontowują je, jeszcze tam coś zakładają, te wszystkie transparenty na kijki i tak dalej, zaraz ruszy wielki pochód, a tu jest po prostu zdjęcie, które jest w kontrze, bo jest subtelne, bo tutaj jest pewna tajemnica, coś, co za chwilę zostanie jednym głośnym strzałem z liścia w twarz zniszczone, bo pochód jest ordynarnie głośny, ordynarnie kolorowy, jest po prostu wydarzeniem na zupełnie innej skali. Pozostając na Kubie i idąc tym tropem uważności na światło, na tą subtelność światła, Malekon, na którym bardzo często na warsztatach fotografujemy różne sceny, bo tu się uczymy różnych rzeczy. Najczęściej panoramowania, czyli tego tam przemieszczania się z aparatem za jeżdżącymi oldmobilami, starymi samochodami. To fajnie wygląda. Ale też przy zachodzie słońca, kiedy te warunki oświetleniowe zaczynają się zmieniać, to słońce zachodzi gdzieś tam koło tej 18, już jest ciemno, zachodzi dosyć szybko, ale możemy sobie właśnie poeksperymentować, szukając takiej rzeczywistości, której to światło na swój sposób tworzy, tak? Bo tutaj pomysł był taki, żeby zabrać niebo i dać to niebo w odbiciu gdzieś tutaj w wodzie wylanej na asfalcie, tu znowu jakiś taki rodzaj symetrii, niebo, kałuża i samochodu, który tą symetrię niszczy, a tu znowu może nie tak subtelnie, bardziej dramatycznie, ale przez tą zabawkowość tych samochodów, kolorowych samochodzików rozłożonych na mokrym asfalcie, gdzie zbliża się naprawdę wielka burza. To pamiętam jak dziś, to chyba 2016 rok, zatrzymała nas w jednej kawiarni na dłuższą chwilę, bo nie dało się wyjść, bo to jest taki rodzaj ulewy, że parasole nie nadają się do niczego, bo i tak deszcz nas zmoczy, więc siedzieliśmy i wychodząc co chwilkę pod daszek taki przed kawiarnią fotografowaliśmy to, co było widać właśnie tam na Malekonie.
I ten mój Malekon jeszcze w dwóch takich świetnych wykonaniach, bo każdy, kto był na Kubie i kto przechodził Malekon, ten wie, na czym to polega, że to jest taki troszeczkę aleja snajperów, bo mamy chyba z 6 pasów, którym jeżdżą samochody dość szybko, bo każdy się tu albo chce popisać, albo się gdzieś śpieszy i my między tymi samochodami troszeczkę lawirujemy, trzeba dojść do środka na 2 pasy, poczekać, potem przejść kolejne na 2 pasy w rozumieniu, 2 pasy namalowane, czyli zakaz przecinania tych pasów i potem kolejne 3 pasy drogi trzeba przejść, żeby dojść już na deptak 8-kilometrowy Malekon. Więc na tym Malekonie dosyć dużo fotografujemy. To zdjęcie bardzo lubię, mimo niedoskonałości, mimo tego, że jest nieostre, bo powstało z biodra, z biegu, bo to była chwilka, kiedy ta dwójka młodych ludzi, może mają rocznicę, może jakieś urodziny, zatrzymała się właśnie na tych 2 wymalowanych pasach po to, żeby kolejne 3 pasy drogi przejść. I nie przeszkadzało im to, że samochody mkną z każdej strony, zaczęli się całować. Bardzo, bardzo lubię to zdjęcie. Tak samo jak to jedno z pierwszych zdjęć, które na Malekonie wykonałem, 2008 rok, mój pierwszy wyjazd na Kubę i zachodzące światło. Odwróciłem się od tego zachodzącego światła, bo mówię, sam zachodzące światło, fotografowanie w kierunku słońca, to nie jest coś, co lubię, rzadko kiedy to daje dobry efekt. Najczęściej, przynajmniej z mojej perspektywy, najfajniej wyglądają rzeczy, które są malowane przez słońce wtedy, kiedy to słońce jest w drugą stronę, tak? Czyli oświetlane, a nie pod słońce. I tutaj właśnie taka subtelna scenka, zamyślona młoda dziewczyna, jej mama prawdopodobnie gdzieś tutaj na schodkach. I zdjęcie, które też bardzo, bardzo lubię, które chyba jest najlepszą ilustracją określenia słowa upał, czyli Malekon tuż, powiedzmy to jest gdzieś tak pewnie koło 15, 16. Słońce nisko i za chwilę będzie gdzieś tam się chowało pod horyzontem. Uważność na światło. Do tego was zachęcam do skanowania właśnie tej przestrzeni rzeczywistości, w której fotografujecie, czy w której macie ochotę fotografować, czy też w której jesteście, bo czasami można fotografować zupełnie bez aparatu fotograficznego. Do skanowania tej rzeczywistości i budowania w sobie tej uważności na światło, na to, jak ono działa. I że nie musi być wielką słoneczną kulą, która zalewa nam przestrzeń, albo magicznymi godzinami. Może być po prostu promieniem światła, na którym jakaś fotograficzna idea przyjdzie nam do głowy i tą fotograficzną ideę sfotografujemy. Ważne w tym jest to, żeby po prostu posiadać ze sobą aparat, żeby sfotografować, chociaż komórką też wiele z tych zdjęć dałoby się zrobić, więc nie jest to aż tak konieczne. Ważne, żeby takie chwile rejestrować. Jeśli podobał wam się ten film, jeśli podobają wam się moje filmy na kanale, bardzo proszę tutaj o kciuczek do góry, subskrypcję, dzwoneczek. Zapraszam na moje warsztaty i do mojej Akademii Fotografa w Podróży, na moją grupę fotografowania w podróży, gdzie cały czas omawiamy dobre zdjęcia, gorsze zdjęcia, gdzie są konkursy, gdzie są wspólne spotkania i wyjazdy w realu, nie tylko w rzeczywistości internetowej. Jeżeli macie ochotę dołączyć do tej społeczności, którą w jakiś sposób, może nie tyle co tworzę, ale kreuję, moderuję, którą próbuję zachęcić do dobrego, mądrego fotografowania, a nie tylko powtarzania utartych fotograficznych schematów. Jeśli macie ochotę dołączyć do tej grupy, będzie mi bardzo miło, a mam wrażenie, że każda z was, fotografek i fotografów, coś na tym skorzysta.